Dajcie moi drodzy widzowie, 5 najlepszych frakcji pod automat. Według mnie oczywiście, każdy może mieć inne zdanie. Też oceniam na zasadzie nie tylko gdzieś tam potworów, nie wiem, machin oblężniczych, tylko względem tak naprawdę całej jakby frakcji, bo to też jest ważne, bo możemy tak naprawdę każdą frakcję wybrać na najlepszą ze względu na przykład na jakieś potwory, czołgi i okręty lądowe i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą tutaj frakcją, którą chciałbym na pewno wymienić, są to krasnoludy. No krasnoludy mają dużo plusów, bo automat też bardzo zwraca uwagę na przykład na pancerz, siłę broni, obrona zwarciu, atak zwarciu. I wydaje mi się, że umiejętności typu obrona przed, nie wiem, magią, dodatkowe jakieś obrony fizyczne też mają jakieś znaczenie. Może nie aż tak duże jak na przykład pancerz, życie czy tam siła broni, ale na pewno też mają dobry przelicznik. Krasnoludy no na pewno górują tym, że mają w większości bardzo duży pancerz w jednostkach. Na przykład rębacze mają jeszcze więcej pancerza, jak sobie przejrzymy tutaj po jednostkach. No rębacze mają ogromny też pancerz, bonusy, które też mamy względem frakcji, jeśli chodzi o jakieś pancerze, nie pancerze, no jest tego bardzo dużo i krasnoludy zdecydowanie powinny być w tym jakby 5 najlepszych frakcjach pod automat, bo jak sobie zerkniemy nawet po strzelcach, wystarczy sobie żelazne smoki jakieś zrekrutować, jakąś standardową piechotę, dodatkowo mamy mocne machiny, teraz tym bardziej, że mamy siekacz goblinów, który też bardzo dobrze się przelicza ze względu na siłę pocisków, która jest po prostu ogromna, więc na pewno to będzie jako jedna z tych frakcji, którą chciałbym wymienić. Kolejną frakcją, którą wybrałem, są to nikt innego jak Skaweni. Dlaczego Skaweni? Skaweni mają bardzo potężne jednostki strzelców, artylerii i dzięki temu wygrywają względem innych też frakcji. Jak sobie zrobimy na przykład po jednostkach, zerkniemy, no to zróbmy sobie przykładowo, nie wiem, kulomioty, spacz ognie. No to jest znakomita jednostka, jeśli chodzi o automat. Mamy też oczywiście machiny, które też się fajnie przeliczają, bo mają nie dość, że ataki właśnie duży pancerz, duża siła broni. Na pewno możemy sobie jeszcze zerknąć względem na przykład potworów, bo potwory też mają powiedzmy takie nie najgorsze, ale też mają dobry w miarę przelicznik względem gdzieś tam jakości. Więc Skaweni to jest druga frakcja, którą chciałbym na pewno wymienić. No tutaj w większości opieramy się gdzieś na strzelca, w krasnoludach możemy bardzo to mieszać i tam automat będzie naprawdę bardzo przychylny dla nas. Trzecią frakcją, którą wybrałem, no pewnie się spodziewaliście, no kto to będzie? No na pewno będzie to Wielki Kataj. No Wielki Kataj nie ma dużo jakby jednostek, rodzajów jednostek, ale znowu te jednostki mają wysoki pancerz, dobra siła przebicia, duża siła pocisków. Jak sobie zerkniemy nawet po takich halabardach, nefrytowi wojownicy też mogą bardzo szybko rekrutować te jednostki, więc automat tam się bardzo fajnie u nich rozwija. No, potwory oczywiście, trakotowy strażnik to góruje względem gdzieś tam potworów, jeśli chodzi o automat. Tak samo niebiańscy smoczy kusznicy, czy niebiańscy smocy z włóczniami. Znakomite jednostki, bardzo dobra artyleria, która też ma, jakby nie patrzeć, bardzo fajne statystyki, bo siła pocisków jest ogromna, zasięg jest ogromny, więc nie dość, że na automaty bardzo dobre, to do zagrania też bardzo przyjemna frakcja. Kolejną frakcję, którą chciałem tutaj wymienić, no to nikt innego jak Jaszczuroludzie. Jaszczuroludzie są bardzo potężną frakcją. Saurusy mają znakomite statystyki, już nawet te początkowe jednostki, jak sobie zobaczycie, siła broni jest ogromna, bo 52 siła broni, 100 jednostek w oddziale, plus jeszcze pancerz nie najgorszy, to znakomicie przelicza ich. Tak samo wojownicy Saurusów, gdzie mają w sumie bardzo podobne te statystyki, bo tutaj obrona jedynie się gdzieś tam różni, ale przychodzą też z pomocą na pewno potwory. A potworów, jak wiecie, no jaszczuroludzie mają najmocniejsze potwory w grze i statystyki tam też są zabójcze, no bo na przykład 750 siły broni, 120 pancerza, 15 tysięcy życia, no to jest, bym powiedział, ogrom. Kroxigory też piękny przelicznik, bo duży pancerz, duża siła broni, liczebność 16 w oddziale to też jest znakomite. Więc jak dla mnie zdecydowanie jedna też z lepszych frakcji na pewno na automat. I ostatnią, piątą frakcją, którą chciałem gdzieś tam wymienić, wiadomo, mógłbym wymieniać trochę więcej tych frakcji, ale zrobię też ranking ze 5 najgorszych pod automat. Pewnie wiecie, co się tam znajdzie. Przejdźmy w takim razie do piątej tej frakcji. No jest to nikt innego jak Skarbrand. No Skarbrand, Korn, no tutaj zdecydowanie automat jest znakomity.
Zawdzięczamy to w większości wojownikom chaosu Korna i tak samo właśnie wojownikom chaosu Korna z podwójną bronią, czy jeśli zerkniemy sobie potem już na potwory, na kawalerię, no tutaj jest z bardzo wysokich statystyk. Nie dość, że siła broni jest ogromna, pancerz jest ogromny, to tak samo kawaleria, jak sobie zerkniecie, też ma znakomite statystyki. Jeszcze będę dochodził do tego względem, czy obrona zwarciu, atak zwarciu, jaki ma przelicznik względem siły broni, bo musiałbym to delikatnie przetestować, bo ciężko jest też z drugiej strony też przetestować, ale wydaje mi się, że obrona zwarciu, atak zwarciu też ma wiele do powiedzenia na pewno w tym automacie. Na pewno nie aż tyle jak siła broni czy siła pocisków, ale wydaje mi się, że ma wiele do mówienia. Na pewno z takich najważniejszych cech to jest pancerz, życie, siła broni, siła pocisków, dyscyplina wydaje mi się, że na automacie jest w ogóle jakoś delikatnie mówiąc pomijana. Więc tutaj na pewno lipa. Ale jak sobie jeszcze zerkniemy po jednostkach, na przykład Skarbranda, mamy tutaj też odporność fizyczną, odporność na magię w większości gdzieś tam w tych jednostkach, co nam też daje znakomite bonusy, więc to jest takie moje top 5 bym powiedział, może nie top 5, tylko 5 takich najlepszych miejsc pod Autoresolve'a, czyli automat. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba. Dodatkowo chciałbym was poinformować, że robię powoli ranking czarów. 183 czary w tym rankingu się znajdują. Możliwe, że to będzie podzielone na dwie części, bo filmiki pewnie będą około 1,5–2 godzin. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć!